Tutaj się raczej jeździ tuk-tukami, czyli takimi motorkami z budą. Panie, tylko nas nie zabij, bo jak w to ktoś uderzy, to i tak nikt nie przeżyje. Wszystko jest z plastiku, także jeden wypadek i tego nie ma. Proszę mi nie marudzić. Ale mi się już nie chce pedałować. Ale ogólnie w Peru jest podobnie albo jak w Polsce, albo troszkę taniej. Tu są piękne, kolorowe rzeczy. A tu jest wysypisko śmieci. Jakby ktoś nasrał i przykrył papierem świątecznym. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Witamy w Peru, stoimy przed granicą, widzę, że jeszcze nie jesteśmy w Peru tak stricte wpuszczeni, ale już nas witają. Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy. Jedziemy tutaj na Titicaca. Słuchajcie, tutaj spędzimy drugie święta, dlatego że Klaudunia jest prawosławna i będziemy mieli teraz święta jeszcze jedne. Więc znowu wynajmujemy apartament w miejscowości Puno, pomieszkamy. A dzisiaj jeszcze prześpimy się na kempingu, trochę się przygotujemy na jutro, żeby aż tyle nie gotować. I jutro gotujemy i spędzamy święta ponownie. Że witamy w Peru! Główny plac w Puno. Szukam bankomatu, żeby zapłacić za mieszkanie i tym sposobem trafiłem na ten piękny plac. Kupiłem już ubezpieczenie na auto na miesiąc. Puno to jest tutaj całe to wokół jeziorka, a właściwie takiego jego zakamarka. My mieszkamy tam w takim mieszkaniu fajnym. Wyszliśmy nad jeziorko najpierw zobaczyć, czy tu jest jakaś plaża, coś, a tutaj słuchajcie, rola. Grządki rosną i przez tory nielegalnie trzeba, no znaczy legalnie, ale na dziko trzeba przechodzić. Plaży tutaj nie ma. Tutaj się raczej jeździ tuk-tukami, czyli takimi motorkami z budą. I takim będziemy dzisiaj jechać. Krótkie zwiedzanie, dużo tu do zwiedzania nie ma. Miejscowość Puno jest po prostu dość dużą miejscowością sympatyczną. Krótkie zwiedzanko. Jutro praca i pojutrze pojedziemy dalej. Jedziemy tuk-tukiem pierwszy raz. Jak się podoba? Super. Trzyosobowy, elegancki. To głośno w nim jest. Ale tak to fajne. Po bardzo ciekawej przejażdżce tuk-tukiem jesteśmy znowu na tym placu głównym, wspaniałym. I tutaj jest fontanna. Tam jest chyba jakiś sąd. I banki, i nie wiem co jeszcze. Ale katedra i fontanna jest piękna, patrzcie. Co się rzuca już na pierwszy rzut oka, to po pierwsze, że jest to kraj na pewno dużo bardziej majętny, jeżeli chodzi o ludność. Oczywiście są ludzie biedni, ale to już nie jest jak w Boliwii 80% biedy i 20% klasy średniej i wysokiej. Tutaj jest, myślę, że to takie bardziej standardowo rozłożone. No i się rzuca w oczy dużo większa higiena. Gdyż na przykład jak Julkowi pani nakładała loda, no to już dezynfekowała ręce, jest zlew gdzieś za plecami. No i widać drastyczną różnicę do Boliwii. Plac jest naprawdę przepiękny i katedra również. Proszę się przypatrzeć. Julek, próbujesz się dostać? Aha. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Jesteśmy przed takim budynkiem, który się nazywa La Casa del Corregidor. Wcześniej wybudował to ksiądz, żeby tam sobie mieszkać koło oczywiście kaplicy, bo jest naprzeciwko, a później zostało to sprzedane i pełniło funkcję jakby takiego miejsca sprawiedliwości, bo to nawet nie był sąd, tylko pobierano tam opłaty, jakieś taksy i takie tam różne rzeczy, czyli podatki, ble, 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 plus jeszcze miejsce, gdzie osądzali innych. No i tyle. To jest najstarszy budynek w Puno
i mieści w sobie restaurację, która jest na liście 10 rzeczy do zobaczenia w Puno, w czołówce. Tam właśnie zjemy obiad. Co tam jest? Tutaj kawę możemy sobie może wypić. Perfekto. Coca-Cola tutaj mi imponuje, bo jest w przepięknej, klasycznej butelce, nawet bez czerwonego koloru. Super to wygląda. I to normalnie mi imponuje, bo ja lubię takie rzeczy. Piwo jest regionalne, szalenie znana tu jest quinoa. I wszystko co jest stąd jest z quinoą. To jest American Pale Ale, są drożdże na spodzie, więc będziemy je zaraz mieszać. Dobra, udało mi się to wmieszać. O! Piwko od razu zmienia kolor. Zapach jest przesuper. Smak jest też ciekawy. Piłem lepsze w życiu, ale na pewno jest wśród tych dobrych. A lepsze piłem na przykład na Patagonii, w tej takiej knajpie takiej marynarskiej. Ale fajne. No nawet dobra. Wolę tradycyjną, ale może być. Gorąco? To ale pyszne. Moje danie jest całkiem ok. Claudia Musaka jest niedobra i jest zimna. Natomiast moje jest całkiem w porządku i Julka Zupka raczej też. Natomiast jak na to, że to jest coś, co wręcz wypada tu zwiedzić, no to wiecie, można by się bardziej postarać. Brama wjazdowa do miasta, tak bodajże mi się wydaje, że tak było, no bo zawsze takie łuki robili. Na łuku jest napisane 1847. Przyszliśmy tutaj, bo jest to jedna z atrakcji, ale bardzo ważna, ponieważ jest to pomnik poległych w walce o niepodległość Peru pod 2 miastami. Buchin i jakieś jeszcze, ale nie pamiętam. Wrota mi otworzyłeś? O, zgasło. A, grzeje maszynek, grzeje. Super, młody umie jeździć, ale tutaj widzisz, takie jest fiu. Co? No takie o, Świąteczne. tam nie było. Panie tylko nas nie zabij, bo jak w to ktoś uderzy, to i tak nikt nie przeżyje. Wszystko jest z plastiku, także jeden wypadek i tego nie ma. 4 sole za taki kurs. A z domu, gdzie było dużo dalej, to 6 soli, czyli 6 zł. A tu 4 zł teraz. Nie będę chodził z buta, no. 27 minut z buta, a za 4 zł. Tak. To się nie opłaca. Sytuacja wygląda tak. Tam jest ulica główna. Tu są piękne, kolorowe rzeczy. No normalnie te piłkarzyki, kolorki i tak dalej. Idziemy teraz za to wszystko. A tu jest wysypisko śmieci. A tam jest znowu niby pięknie i pływają ptaszki, kaczki czy jakieś inne, pływają rowerki, tam latarnia, a tu śmieci. I tam jeszcze ktoś śpi. Także to tak jest, jakby ktoś nasrał i przykrył papierem świątecznym. No ale cóż, cieszymy się tutaj tym pięknym, świątecznym papierem z wierzchu. Muchas gracias. O, gracias. Weź to do kamery, kto jest kapitanem? Ja! Trzeba kierować! Ej, czemu jedziemy tak wolno? Szybciej. To pedałuj. Czy ty masz od tego ludzi? Proszę mi nie marudzić. Ale mi się już nie chce pedałować. Pedałuj. Idziemy
Dzisiaj z Julem chodzimy sobie sami i słuchajcie, idziemy się przejść, idziemy na jakieś tam zakupki, coś pooglądać. Jesteśmy po brownie, które nie było zbyt dobre i idziemy i patrzcie na to. To wyglądają jak klepsydry, ale uwaga, nie, jak się dobrze przyjrzysz, to jest to miejsce, gdzie się ogłaszają lekarze. Znaczy w sensie, że w tym budynku, na którym piętrze jaki lekarz, jaki fizjoterapeuta i tak dalej. Ale jeszcze taki, bardzo mi się to kojarzyło z klepsydrami u nas w Polsce. Jestem w Peru w supermarkecie i co wam od razu mogę powiedzieć, ceny, no nie tylko byłem w markecie, ale tak, wczoraj jakiś obiad na minus 28 zł, mleko 6 zł jakieś w kartonie, w woreczku było za 5. Jakieś chipsiki, piwko, takie rzeczy są w podobnej cenie. Olej jakiś premium 11 zeta. Woda taka 2-litrowa 3 zł. Piwerko kosztuje za 6-pak 23 zł. Ale widziałem też tańsze, da się kupić tańsze na pewno. Brzoskwini 8,50. Generalnie tutaj jest supermarket i jest tak trochę drogo, widzę. Drożej niż w takiej normalnej tiendzie, czyli sklepie. Winko tam będzie od 20 zł gdzieś dopiero. Whiskacz litrowy Jackuś będzie za 140 zł gdzieś tak plus minus. Widzicie, no tu jest tak troszkę drożej, ale ogólnie w Peru jest podobnie albo jak w Polsce, albo troszkę taniej. Fryzjer na przykład wczoraj Julian był, kosztował 20 zł. 20 zł. Natomiast Claudii kosztował 25 zł. Tuk-tuk taksówka kosztuje tak 4,10 zł, tak zależy gdzie jedziesz, nie? Co wam jeszcze mogę pokazać? Tutaj wam jeszcze pokażę jakiś nabiał. Warzywka na targach się kupuje od pań, jest dużo taniej. Tutaj wam nawet nie pokazuję, bo ceny są w porównaniu do targów z kosmosu. No jakaś taka rama, 8 zł, to jest prawie 1 do 1. Jajka, no tutaj są 20 zł za 30 sztuk. Kawałek kury 10 zł, taka tacka, mała Coca-Colka 2,20. W markecie podobnie jak u nas, na ulicy raczej taniej, maksymalnie tak połowa ceny, a usługi nawet jeszcze taniej. No dobra, tu za kilogram się płaci 8 zł za kilogram pieczywa, prawie każdego. Myślę, że ceny są bardzo przyzwoite. Czasem są sklepy niektóre droższe, nie wiedzieć czemu. No i też jest bardzo duża różnica, czy kupujemy na przykład wodę od Coca-Coli, czy kupujemy taką wodę marki tego sklepu. Bo na przykład ta 6 czy 7 litrowa woda taka do picia duża kosztuje te marki tego sklepu 6 zł, a marki Coca-Coli 14 zł. Patrzcie jaki Julek ma dres. Ile zapłaciłeś, bo mówimy o cenach? Mama wam powie, bo ja trochę nie znam się. Julek trochę nie wie. Makaron tutaj też rezultat taki duży, kilogramowy, jakiś taki ła. Ile kosztował dres, bo mówimy o cenach? 45, ale utargowałam za 40. Na Julka. 4 dychy. No, 40. Za komplecik jest podobnie jak w Polsce albo tak. Nawet może być 1/3 ceny, może być pół ceny, a może być tak samo jak w Polsce lub troszkę drożej. Koniec. Dzień dobry, w ten piękny, słoneczny dzień jesteśmy na takim, no w sumie to na cmentarzu chyba, bo są to grobowce Inków. Nazywa się to Siustani. I ja tutaj idę, patrzę, a tu takie okienko jest. Tu się przykleja wlepki, no i ja też już nauczony doświadczeniem. Ale ładnie przykleiłeś. Jesteśmy w miejscu świętym. Znajdują się tutaj grobowce z różnych okresów cywilizacyjnych. Tak się mierzy, że tam od 800 roku do aż tej ery inkowej
No i to było tak, że po strukturach widać, że jedne są mniejsze, czyli są starsze, zakładane przez jedną cywilizację, taką mniejszą, potem była druga, następna, kolejna cywilizacja, trochę są bardziej rozbudowane, nie takie małe, na przykład pozaklejane i tak dalej, a te całkiem największe, które widzicie za mną, no to jest już totalnie okres Inków. W jednej z takich jaskiń, z takich grobowców, przepraszam, znaleźli 15 ciał z różnych okresów. Bardzo ciekawe miejsce, no bo Peru słynie głównie z Machu Picchu, no i jakby wcale się nie dziwmy temu, no bo to jest ogromne, piękne, no i stoi to do dziś i jest, zapiera dech w piersiach, chociaż jeszcze nie widzieliśmy, ale za niedługo. W każdym razie na zdjęciach wiemy, ale tutaj tak samo warto przyjechać i to zobaczyć, zwłaszcza, że jest się nad Titicacą, a jest to około 30 minut drogi od Puno. Takie kamienie płaskie, wysokie, one miały od 1 do 4 metrów, były ustawione w kole. To też było ustawione przez Inków, ale to jest też dość ciekawe, bo oprócz tego, że tutaj były grobowce, dalej stoją, ale że jakby to był cmentarz między innymi, to też odbywały się tutaj różne ceremonie i właśnie do tego służyły te koła z takich głazów płaskich, wysokich. One są teraz troszeczkę niższe. Oni tam jakieś ofiary składali, tańczyli do bóstw, dla właśnie tych, co zmarli. No i to jest takie bardzo, bardzo ciekawe. Też takie grobowce zaklejane, bardzo podobne do tych inkowych, wysokich, tylko troszkę niższe i obklejone dookoła takim białym cementem. Powiem wam szczerze, że nie wiem, z czego to było zrobione, ale było to do ochrony przed erozją, przed wiatrem. Właśnie między innymi w tym jednym grobowcu znaleziono te 15 ciał. To jest fajne, że to w jednym miejscu można zobaczyć, że na przykład te pierwsze cywilizacje, czyli ta starsza, Pucara bodajże, jeśli dobrze mówię, no nie używała na przykład kleju i tylko układali te kamienie. Potem jak już Inkowie przybyli, no to były ociosane wielkie kamienie układane na taką cegiełkę, żeby to się nie rozwalało. Dodatkowo też używali klej. Trochę za dużo gadania, ale już kończę. O, a tu jest taki ciekawy kamień. Słuchajcie, to jest pozostałość naprawdę 1450 rok przed naszą erą. Znalazłem tu. Znalazł się dron. Teraz ja będę z góry nawigował. Klaudia idzie na dół. Ciekawe, jaki stan jest jego. Prawda? No to się nic nie stało. Czemu on jest dalej włączony? No, ale będzie jeszcze latał. Chcę latarnię nagrać, w prawo kręć! Prawo!